Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Niedawno wróciliśmy z wakacji na wyspie Zakynthos w Grecji. Wybraliśmy wakacje z Itaki. Wszystko poszło naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o organizację, a wybrany hotel Maestrali spełnił nasze oczekiwania. Bardzo fajny basen, bardzo dobre jedzenie, wszystko było naprawdę spoko. Co prawda nie było morza bezpośrednio przy hotelu, ale nie było to żadnym problemem, ponieważ sporo odwiedzaliśmy różne plaże, więc nie musieliśmy cały czas spędzać czasu przy hotelu. Ok, zaczynamy całą naszą wycieczkę oczywiście od wylotu z Polski z lotniska Katowice-Pyrzowice. Cały lot trwa około 2 godziny 20 minut i jesteśmy już w Grecji na wyspie Zakynthos i wita nas ciepła, fajna pogoda, czyli taka wakacyjna. Co warto ze sobą zabrać na wakacje? Na pewno dobre okulary przeciwsłoneczne, wygodne ubrania, najlepiej lniane, bawełniane, tak aby się nie pocić, aby były przewiewne. Dobrze, aby zabrać ze sobą dobry krem do opalania, czy też olejek, tak abyśmy byli chronieni. Bardzo często ludzie pierwszego dnia nie zażywają żadnych filtrów i następnego dnia chodzą czerwoni jak raki. Tak więc dobrze się porządnie nasmarować, szczególnie pierwszego i drugiego dnia, zanim wyjdziemy na słońce. Teraz możecie zobaczyć przykładowy pokój w hotelu Maestrali. Pokój jest klimatyzowany, wygodne łóżko, toaleta, prysznic, wszystko na swoim miejscu, a jako że mieliśmy jeszcze pokój na parterze, to mogliśmy wygodnie wychodzić do baru czy do basenu w najszybszy możliwy sposób. Jeżeli chodzi o basen, basen jest nieduży, może nie robi ogromnego wrażenia, ale jest w pełni wystarczający, żeby sobie popływać i lekko ponurkować, bo w najgłębszym miejscu mamy 2,80 m. Jeżeli chodzi o bar przy basenie, wszystko w najlepszym porządku, bardzo dobre drinki, a jeżeli chodzi o śniadania, obiady, kolacje, codziennie, różnorodnie, inaczej, nie było tego samego na co dzień, zatem mieliśmy naprawdę spory wybór, jeżeli chodzi o jedzenie. No dobra, poza hotelem też jest życie, zatem wybraliśmy się autobusem lokalnym do miasta Zakynthos, czyli stolicy wyspy Zakynthos, aby pozwiedzać właśnie to miasto. A jest co pozwiedzać, różnego rodzaju kościoły, nabrzeże, port. Następnie można udać się na przykład na Zamek Wenecki, z którego będziemy mogli zobaczyć panoramę miasta niezakłóconą żadnymi przewodami, kablami, które zwisają. Na przykład przy kościele świętego Demetriusza też jest bardzo fajna panorama, niestety, ale kable elektryczne zwisające pomiędzy słupami troszeczkę przeszkadzają. Jeżeli chodzi o to, co można w centrum miasta odwiedzić, to na przykład kościół katolicki, który teraz widzicie, jest na placu Świętego Marka. Sam kościół też jest pod wezwaniem Świętego Marka. Różnego rodzaju kościoły prawosławne, główna ulica 21 maja. Warto zagłębić się pomiędzy różne uliczki, dzięki czemu będziemy mogli zwiedzić różne ciekawe miejsca. Ja udałem się troszeczkę wyżej nad miasto, w stronę kościoła, który widać niemal całego miasta, czyli kościół świętego Demetriusza. Warto odwiedzić ruiny Zamku Weneckiego, który jest czynny do godziny 15, zatem najlepiej udać się do tego zamku około godziny 12 lub 13, żeby na spokojnie przez godzinę lub półtorej godziny zwiedzić cały obiekt. Z ruin zamku możemy zobaczyć panoramę całego miasta Zakynthos. Ten widok zostanie Wam na długo w pamięci, ponieważ nic nie przeszkadza w dokładnym zobaczeniu, jak to wygląda od góry, z poziomu oczywiście zamku. Gdy już miasto Zakynthos będziemy mieli odhaczone, możemy wracać na przystanek autobusowy i wybrać się w drogę powrotną do naszego hotelu. Podróż autobusem lokalnym to 1,80 € w jedną stronę od osoby dorosłej lub też dużego dziecka. Jeżeli dziecko jest małe do 10 lat, to zazwyczaj nie płaci za przejazd. Autobus jest wygodny, klimatyzowany, zatem bez najmniejszego problemu docieramy już pod nasz hotel. Następnego dnia, czy też któregoś z dni naszego urlopu możemy wypożyczyć samochód, na przykład w wypożyczalni Happy Delfin. Wypożyczalnia polska, dzwonimy w języku polskim, rozmawiamy, wypożyczamy samochód, 45 € nas to będzie kosztować plus spalone paliwo. Samochód dostarczany jest pod nasz hotel i oczywiście odbierany też spod hotelu, więc nigdzie nie musimy dojeżdżać, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Mając wypożyczony samochód, możemy udać się w dosłownie każde miejsce na wyspie Zakynthos. Ja postanowiłem zwiedzić półwysep Vasilikos, na którym są najciekawsze plaże, takie jak Banana Beach, plaża Świętego Mikołaja, Agios Nikolaos, która z lewej strony ma ładny biały kościółek, a sama plaża jest naprawdę rewelacyjna.
Na półwyspie Vasilikos znajdziecie sporo różnych plaż i wszystkie plaże są inne, nie ma takich samych plaż. Tak więc wybierając plaże możemy dopasować je względem naszych oczekiwań. Są plaże czysto piaszczyste, takie jak Banana Beach, Gerakas, są plaże lekko kamieniste czy też żwirowe, tak więc dobieramy względem swoich potrzeb. Tutaj w filmie obserwujecie teraz różne plaże. Plaża Gerakas, którą teraz widzicie, jest bardzo ładną plażą, bardzo ciepła woda tam jest, mamy sporo piachu, no i oczywiście jak na większości plaż na Zakynthos znajdziemy miejsca oznaczone, gdzie żółwice kareta pozostawiły swoje jaja, z których oczywiście powstaną nowe żółwie kareta, żółwie morskie. Plaża Gerakas jest bardzo fajną plażą, jeżeli chodzi o plażowanie dla rodzin z dziećmi. Kończąc pobyt na półwyspie Vasilikos, warto pojechać do Kalamaki, jest tam plaża Kalamaki Beach. Mamy tam fajną, cieplutką wodę, bardzo ładną plażę piaszczystą. Znowu idealne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi. Następnie, idąc wzdłuż tej plaży, dojdziemy do plaży Laganas Beach przy miejscowości Laganas. Oczywiście możemy także udać się samochodem pomiędzy tymi plażami, bo jest to kawałeczek drogi. Miejscowość Laganas to miejscowość czysto imprezowa. Bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo imprez, bardzo dużo barów, restauracji, tawern i różnego rodzaju miejsc, gdzie można po prostu się zabawić. Teraz możecie zobaczyć plażę Tragaki Ambola Beach, to jest plaża blisko naszego hotelu. Akurat trafiliśmy na dzień, gdzie były spore fale i spory wiatr, ale z drugiej strony wykorzystaliśmy ten fakt, ponieważ można było przeskakiwać fale oraz udać się wzdłuż brzegu na fajną wycieczkę po takim betonowym trakcie, gdzie fale uderzając spowodowały, że było naprawdę bardzo ciekawie. Inna plaża w miejscowości Cilivi Beach plaża była bardzo fajną plażą. Dlaczego? Ponieważ jest piaszczysta, idealna dla rodzin z dziećmi, ale także daje spore możliwości względem snurkowania. Jeżeli weźmiemy maskę, płetwy i rurkę, pływając przy tej plaży z prawej strony mamy skałki i fajne widoki, rybki kolorowe też są, więc jest naprawdę bardzo w porządku, jeżeli ktoś z Was lubi snurkować. Do Cilivi możemy dojechać autobusem lokalnym albo wypożyczonym samochodem. Przy tej plaży mamy różne sporty wodne, zatem parasoling, różnego rodzaju skutery czy też rowerki wodne możemy sobie wypożyczyć. Zobaczcie teraz coś, co jest naprawdę bardzo piękne, czyli plaża Ksigia. Plaża Ksigia to jest jeden z punktów wycieczki Mix Północ plus błękitne groty plus Zatoka Wraku, którą możemy wykupić w biurze podróży Zante Magic Tour. Już będąc w Polsce możemy zajrzeć na ich stronę w języku polskim, wszystko jest opisane, zatem będąc jeszcze w Polsce możemy zamówić wycieczkę. A ja Wam tą wycieczkę z czystym sumieniem polecam. Dzięki tej wycieczce poznacie na przykład historię winiarni Solomosa, dowiecie się w jaki sposób jest produkowane wino, a co bardzo istotne, będziecie mogli skosztować, zdegustować różne rodzaje win, jakie są tutaj produkowane. Winiarnia jest pierwszym punktem w wycieczce Mix Północ, dzięki czemu bardzo szybko jesteśmy rozluźnieni, a to wszystko ma spory wpływ na to, że cała wycieczka i spędzony czas na takiej wycieczce jest bardzo przyjemny, bezstresowy, na pełnym luzie. Na naszej wycieczce było aż 17 dzieci, tak więc animator, który był w autobusie razem z przewodnikiem, zajmował się dziećmi, a rodzice mogli zająć się sobą, czyli degustacją wina. Tak więc przyjemna wycieczka, dobry początek i oczywiście wizyta w piwnicy, gdzie przechowywane są beczki z winem. Dalsza część wycieczki Mix Północ będzie nas oprowadzać po różnych ciekawych miejscach na wyspie Zakynthos. Głównym punktem wycieczki Mix Północ będzie Zatoka Wraku z plażą Navagio. Oczywiście na plaży Navagio będziemy mogli się dostać i po niej chodzić wtedy, kiedy nie będzie dużych fal na morzu, więc zawsze może się okazać, że podczas naszej wycieczki kapitan statku, łodzi, którą płyniemy na plażę Navagio w Zatoce Wraku, po prostu nie zezwoli na zejście na ląd. Tak więc to jest zawsze takie ryzyko i trzeba się po prostu z nim liczyć. Nie przejmujcie się, w dalszej części filmu będziecie mogli wszystko zobaczyć, ponieważ udało nam się, że mieliśmy fajną pogodę. Dojechaliśmy autobusem do portu Agios Nikolaos, skąd wypływamy na błękitne groty, a następnie
do plaży Navagio w Zatoce w Raku. Błękitne groty robią ogromne wrażenie. Woda, skały, piękna kompozycja, czy to do fotki, czy po prostu do podziwiania. Podczas pływania będziemy mieli możliwość wpłynięcia w niektóre groty, a dodatkowo będziemy mieli możliwość wykąpać się w morzu w bardzo, bardzo ładnym miejscu, do którego po chwili dopływamy naszym statkiem. Zobaczcie, bardzo piękne miejsce przy błękitnych grotach, a w zasadzie troszeczkę za nimi, gdzie możemy popływać i po prostu się zrelaksować. Zresztą samo nacieszenie wzroku tymi pięknymi widokami już powoduje, że jesteśmy rozluźnieni, a oglądając takie miejsca, jakie tutaj właśnie widzicie, wpływając naszym stateczkiem, naszą łodzią motorową, no to od razu robi się naprawdę bardzo fajnie. Sami zresztą zobaczcie, nie chciałbym przedłużać swoich opowieści o tym miejscu, no bo to wszystko po prostu widzicie. Następnie płyniemy już troszeczkę szybciej w kierunku plaży Navagio w Zatoce w Raku. Zobaczcie, jak to wygląda. I nie trzeba tutaj żadnych filtrów, żadnych kolorów do filmu dokładać. Tak jest po prostu w tym miejscu. Jedyny drobny minus wycieczki do tego miejsca jest to, że mamy tutaj ograniczony czas. Możemy maksymalnie tutaj być 30 do 40 minut. To jest bardzo krótko, zatem warto dobrze rozplanować sobie czas, aby spędzić na tej plaży czas w taki sposób, żeby zrobić sobie jakąś fotkę, być może nagrać jakiś film, ale także, żeby można było wypocząć chociaż chwilę. Miejsce to zrobi na Was ogromne wrażenie. To na 100% mogę Wam zagwarantować. Na co musicie szczególnie uważać? Po pierwsze na konstrukcję wraku. Nie wchodźcie na tą konstrukcję i uważajcie, aby gdzieś tam się po prostu nie skaleczyć. Jest to stara stal, odstają kawałki i może być jakiś problem. Druga sprawa, nie wchodzimy za taką specjalną linę, która odgradza plażę od klifów. Tak więc to jest bardzo istotna sprawa, ponieważ spadają części tych klifów na plażę. W każdej chwili może zdarzyć się taka sytuacja i nas po prostu zabić. Dlatego też nie przechodzimy przez liny, które odgradzają plażę od klifów. W dniu, którym byliśmy na plaży Navagio, mieliśmy wodę krystalicznie czystą. Zresztą ona zawsze jest krystalicznie czysta, tylko dno w postaci kamyczków powoduje, że ona wygląda rewelacyjnie. Druga sprawa jest taka, że ta woda była w tym dniu bardzo zimna, co może wydać się niemożliwe, ale tak właśnie było. Dam Wam taką drobną radę, jeżeli będziecie wybierać się w rejs, to warto zabrać ze sobą sandały albo buty do wody, ponieważ wejście na plażę Navagio jest kamieniste i te kamienie są mało wygodne, jeżeli będziemy chcieli wykąpać się właśnie przy plaży Navagio. A reszta to już tylko i wyłącznie podziwianie pięknych widoków. Zresztą sami zobaczcie, z tego ujęcia tutaj, jak widzicie, możecie uchwycić i plażę, i wrak statku. Tak więc od razu Wam polecam, wychodząc z łodzi, dojście do tego miejsca, czyli za statkiem i tutaj zrobić sobie fotkę, czy to rodzinną, czy ze znajomymi. Zobaczcie teraz plażę Navagio dookoła, jak to wygląda. Nie ma tutaj żadnego zejścia z lądu. Dostać możemy się tutaj tylko i wyłącznie łodzią albo statkiem wycieczkowym. Dookoła, jak widzicie, jest wszystko ogrodzone, czyli część bezpieczna jest przy statku, a dalej dookoła, jak widzicie, te takie liny i znaki, to jest część niebezpieczna, czyli tam po prostu nie wchodzimy, jeżeli chcemy być bezpieczni. Odpływamy teraz z powrotem do portu Agios Nikolaos, czyli Świętego Mikołaja, i następnie autobusem jedziemy w górne części właśnie, żeby zobaczyć od góry całą Zatokę w Raku i plażę Navagio z klifu, czyli z tego najpopularniejszego miejsca, gdzie zdjęcia robione są po to, aby w folderach reklamowych Wyspy Zakętos się pojawiły. Piękny widok, fajnie tu jest, zresztą co ja będę Wam mówić, sami zobaczcie. Cudownie się to wszystko prezentuje. Ta droga od autobusu z parkingu właśnie do tego miejsca jest bardzo kamienista, zatem buty sportowe albo bardzo dobre sandały to jest taki minimum. W japonkach czy klapkach też się da, ale można sobie skręcić nogę.
Jeżeli ktoś z Was ma lęk wysokości, to może tutaj nie przychodzić, a przy parkingu dojść do specjalnego punktu widokowego, z którego też zobaczymy plażę Navagio i Zatokę Wraku. Jednak stąd prezentuje się to najlepiej jak tylko może. Zresztą tak jak widzicie. Kolejnym punktem wycieczki Mix Północ jest górska miejscowość Anafonitria, gdzie znajduje się monastyr, który oczywiście możemy zwiedzić. Przewodnik omawia historię tego miejsca, kto tutaj był, co tutaj robił, tak więc jest to tym bardziej ciekawe miejsce, które warto zaliczyć. Nie chcę Wam wszystkiego w tym filmie mówić, ponieważ możecie potem odczuć, że wszystko wiecie i na taką wycieczkę nie pojedziecie, a szczególnie Wam polecam właśnie wycieczkę Mix Północ, bo jest to po prostu niezapomniane przeżycie i warto to zrobić możliwie szybko po przyjeździe na wakacje na wyspę Zakynthos. Gdy już odwiedzimy to miejsce, będziemy wracać i wycieczkę Mix Północ będziemy powolutku kończyć. Bardzo fajna wycieczka, polecam jeszcze raz. Jeżeli chodzi o dalszy pobyt na wyspie, co możecie robić? Oczywiście możecie zwiedzać, odwiedzać, zaliczać różne ciekawe miejsca, albo po prostu poplażować troszeczkę lub też posiedzieć w hotelu przy basenie. Dzieci mogą się pobawić, wykąpać, a Wy możecie po prostu napić się drinka. Z tego filmu mam nadzieję, że zobaczyliście oraz dowiedzieliście się bardzo dużo, dzięki czemu Wasze wakacje na wyspie Zakynthos będą łatwiejsze, przyjemniejsze, a wybory dokonane na różne wycieczki czy zwiedzenie różnych miejsc będą po prostu świadome. I to nie jest z folderu reklamowego, tylko po prostu wszystko widzicie i wszystko Wam omawiam. Co jeszcze można robić na wyspie Zakynthos? Ja akurat odwiedziłem Cameo Island, czyli wyspę ślubów. Nie każdy tam wchodzi, kosztuje to 5 euro. Krótki spacerek, jest tam plaża na wyspie Cameo, malutka plaża, ale myślę, że warto odwiedzać takie miejsca. Jeżeli Wam to nie przypasuje, to ok, ale przynajmniej zobaczcie sobie na filmie, jak to wygląda, a wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Na małej, prywatnej wyspie Cameo Island, czyli właśnie wyspie ślubów, są organizowane śluby od samej nazwy, wyspa ślubów, czyli są tutaj po prostu śluby organizowane i ta plaża i ta wyspa jest po prostu wykorzystywana do organizacji wystawnych, ciekawych, fajnych ślubów. Na tej plaży, jak widzicie, możemy poczuć się troszeczkę dziwnie, bo ta plaża jest bardzo malutka, taka mała jakby zatoczka, ale jest bar, można się czegoś napić, można tutaj odpocząć, można się zrelaksować. Obok drewnianego mostu prowadzącego na wyspę Cameo są firmy, które oferują rejs w poszukiwaniu żółwi kareta kareta, a następnie dopłynięcia do wyspy żółwi, czyli Marafonisi. Jak widzicie, żółwie kareta kareta są to dosyć duże żółwie morskie, około metra długości, zatem robią spore wrażenie szczególnie na dzieciach, ale i na dorosłych także. Zobaczcie. Piękna sprawa. Tak więc tego typu rejsy w poszukiwaniu żółwi są naprawdę bardzo fajne. Dobra, płyniemy teraz na wyspę Marafonisi. Już na niej jesteśmy i będziemy sobie tutaj około godzinki czasu. Godzinkę czasu możemy poświęcić na przykład na plażowanie albo na przykład na snorkeling. Jest tutaj także wyznaczona strefa, za którą nie możemy przebywać, ponieważ jest to strefa tylko i wyłącznie dla żółwi kareta kareta. Jak widzicie, jest to spory obszar. Są tam wyznaczone miejsca, gdzie są złożone jaja malutkich żółwi, które się wyklują i skierują się do morza. Ja wykorzystałem czas na wyspie Marafonisi, aby założyć maskę, rurkę oraz płetwy i troszeczkę popływać sobie, bo być może jakiegoś żółwia spotkamy. Niestety nie udało się to, ale i tak jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Odpływając od plaży około 20, a może nawet i 40 metrów dalej, mamy już naprawdę fajne widoki pod wodą. Woda przeźroczysta, wszystko bardzo ładnie się prezentuje. Można znaleźć jakieś fajne muszelki, jeżeli oczywiście ktoś sobie tego życzy. Oczywiście nie zabieramy żadnych muszli do Polski, ponieważ nie wolno tak robić, czyli do torby pakować muszli i innych różnych okazów. To wszystko oczywiście względem
po prostu pobytu na wyspie Zakynthos w Grecji. Ok, pływamy sobie, pływamy. Jak widzicie, jest to świetna zabawa. Tak więc maskę, płetwy i rurkę zalecam zabierać zawsze tam, gdzie będziecie mieli okazję popływać. Więc my też wykorzystaliśmy tą sytuację. Pływanie to czysta przyjemność w takiej wodzie. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie sobie troszeczkę ponurkować, co jest oczywiście świetną zabawą, ale pamiętajcie, aby rurka miała zaworek stop, taki od góry, czyli uniemożliwi przedostanie się wody do naszych ust. No dobra, koniec wakacji na Zakynthos. Wracamy do Polski. Mam nadzieję, że ten film Wam przedstawił sporo ciekawych i praktycznych informacji, które wykorzystacie podczas swoich wakacji na wyspie Zakynthos. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ różne ciekawe miejsca jeszcze przed nami.